Witam Was, kochani, ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was filmik, można powiedzieć, że troszeczkę taki osobisty, ale nie za długi. Ten rok 2024 był dla mnie naprawdę dość ciężkim rokiem, ponieważ chorowałam, miałam 2 operacje, ale jakoś przeżyłam. Zaczęłam Wam już nagrywać nawet filmiki. W jednym z filmików opowiadałam Wam, że byłam właśnie w Szczecinku, że moja mama jest ciężko chora. No i niestety tydzień temu już odeszła. I zanim zacznę Wam ponownie nagrywać filmiki z gotowaniem, chciałabym Wam w pierwszej linii podziękować za piękne wyrazy współczucia i za kondolencje, które żeście mi przesłali na Insta czy na TikToku, jak również na kanale. Tak już się składa, że traci się rodziców bardzo wcześnie, traci się rodziców później. Najgorzej oczywiście, jak się traci rodziców w tym wieku, kiedy się jest najmniejszym. I tak naprawdę to człowiek sobie dopiero zdaje sprawę teraz, że się jest już sierotą. Jedni żyją z mamą, jedni żyją z tatą, jedni mają obojga rodziców. I to jest naprawdę piękne, kiedy się ma do końca swoich lat życia jak najdłużej obojga rodziców. Prawie 30 lat temu umarł mój tata, ale była ta mama w domu, która nas zawsze jakby wiązała, ale zawsze jakoś starałyśmy się wracać do mamy, do rodzeństwa, do rodziny, a więc rodziny nam przybywało i po prostu chcieliśmy się zawsze spotkać w tym rodzinnym domu jakby w Szczecinku. Dlatego z tym Szczecinkiem jestem tak bardzo związana, pomimo że nie urodziłam się w Szczecinku. Ale te piękne lata młodości, również mój mąż pochodzi ze Szczecinka, dzieci się urodziły w Szczecinku, pracowałam w Szczecinku, zanim wyjechałam do Niemiec. Jak już Wam wspominałam, sytuacja była taka, jaka była, człowiek wyjechał, no i po prostu siedział za granicą, albo siedzi za granicą. Oczywiście, kto wie, czy kiedyś nie wrócę do Polski. Tęskniłam za rodziną, za Polską, ale już wrócić jakby nie można było, ponieważ dzieci chodziły do szkoły, poszły na studia, a więc jakby to marzenie powrotu do Polski się jakby oddalało, ale kto wie, czy jak będę na rencie, nie będę często w Szczecinku, czy nie będę odwiedzała Szczecinka, a możliwe, że zamieszkam w Szczecinku. To są moje plany, przynajmniej były takie plany na przyszłość. Kto wie, czas pokaże, jak się to wszystko ułoży. Możliwe, że Wam kiedyś coś ugotuję i zaproszę Was na jakieś kolejne moje danie, żeście po prostu spróbowali moich dań, które Wam przedstawiłam albo przedstawiam na kanale. Powiem Wam, że żyjąc za granicą na pewno jest ciężko, na pewno jest inaczej przeżywać śmierć bliskiego, jak żyjąc na miejscu. Ponieważ ja wyjechałam po paru dniach, po pogrzebie i mnie się cały czas wydaje, że i mój tato tam jeszcze nadal mieszka, który już 30 lat nie żyje, a teraz mama, która już też nie żyje, wydaje mi się, że ona dalej sobie tam mieszka w Szczecinku. Na pewno rodzina, która mieszka na miejscu i się z mamą spotykała jakby codziennie, na pewno odczuje to bardziej, ponieważ już nie będą mogli się u mamy spotykać. Ale mam nadzieję, że rodzina się zachowa w całości i że w przyszłych latach będziemy się spotykać i dalej kochać, szanować, jak można powiedzieć, Bóg przykazał. Ale to wszystko jest zapisane w gwiazdach i zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Tak jest często właśnie, że po pogrzebie wszystko jakby się odwraca, zmienia. Miejmy nadzieję, że u mnie, w mojej rodzinie tak nie zostanie, że fajnie się dogadamy, fajnie i że będziemy się spotykać na przyszłe lata razem. Mam tylko siostry, każda z sióstr ma swoją rodzinę, dzieci, a więc jest nas dosyć dużo. Jak się spotykamy,
w Szczecinku. Jak się spotykamy w Szczecinku, to naprawdę jest nas dużo. Nieraz musimy iść również do lokalu, ponieważ już nie ma miejsca, żeby się spotkać. Tak jakbyśmy się chcieli wszyscy spotkać, to trzeba było jakąś salę wynająć, żeby się spotkać. Wszyscy miałyśmy tą jedną mamę, która nad nami jakby czuwała. I miejmy nadzieję, że będzie dalej tam w niebie czuwać. I życzę mojej mamie, żeby tam Bóg ją miał w swojej opiece. Możliwe, że z góry będzie patrzeć teraz na nas i że będziemy dalej się kochać, szanować, spotykać i ją mile wspominać. Na pewno dostała się do nieba po tym, co przeszła w swoim życiu. To myślę, że jeżeli istnieje niebo, to zasłużyła sobie na to niebo. I teraz, zanim przejdę już do gotowania pomalutku, chciałam Wam bardzo, bardzo jeszcze raz podziękować za wyrazy współczucia. Podziękować również, że mnie odwiedzacie na kanale, że mnie miło komentujecie. Mój kanał nie jest tam nic specjalnego, ale domowe, smaczne jedzenie, ponieważ używam dużo przypraw. Jak widzicie, nieraz może za dużo, ale to naprawdę tak smakuje i nigdy nie jest ani przesolony, ani za dużo jest pieprzu, ani papryki. Smakuje, ponieważ te wszystkie dania robię po prostu według swojego smaku. Ten smak mam, myślę, że bardzo taki wyczulony i jeżeli ja uważam, że coś jest smaczne, to myślę, że jest smaczne. Teraz już będę kończyła ten mój filmik. Życzę Wam wszystkim, kochani, wytrzymałości. Każdy musi przeżyć to na swój sposób. Ale tak wierzymy, że kiedyś się wszyscy spotkamy. Na pewno nie tutaj na ziemi. Możliwe, że nie w tym samym ciele, ale myślę, że nasze dusze się kiedyś spotkają i że będziemy wszyscy razem szczęśliwi. Tego życzę Wam, sobie. Jeżeli mamy rodzinę, kochani, to jednak, żeby się nie zapominać o sobie, może i żeby się spotykać, ale to już każdy musi wiedzieć po prostu indywidualnie, czy chce, czy nie. Jak został zraniony, można wybaczyć, bo jednak Bóg też nam musi wybaczyć, czy wybacza cały czas. I mam nadzieję, że każdy z Was indywidualnie podchodzi do takich właśnie sytuacji życiowych, ciężkich, trudnych. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnego filmiku. Do zobaczenia. I dziękuję za wszystko.